Dzień dobry, cześć. Witam Was, moi mili widzowie, bardzo serdecznie. Z Nowego Warpna nad Zalewem Szczecińskim. A może raczej powinienem powiedzieć z okolic Nowego Warpna. Dzisiaj nie przejedziemy razem jak zazwyczaj dłuższego odcinka trasy rowerowej, całej trasy, a skupimy się na jednym bardzo esencjonalnym fragmencie, a mianowicie na połączeniu Nowego Warpna i Altwarp oraz, oczywiście, atrakcjom temu towarzyszącym. Typowa, lądowa trasa wokół Zalewu Szczecińskiego wiedzie z Trzebieży do przejścia granicznego w Rydh. Oczywiście odcinek drogi wojewódzkiej jest do objechania rozmaitymi wariantami przez Puszczę Wkrzańską. A i za czas jakiś powstać ma wydzielona droga dla rowerów mniej więcej brzegiem zalewu. Ale nie zmienia to faktu, że w ten sposób, żeby odwiedzić Nowe Warpno, to na Cypel Nowowarpieński trzeba podjechać i z niego wrócić. Ale momencik. Powiedziałem lądowa, czyli jest jakaś nielądowa? Oczywiście, że jest. Jest droga wodna. Od wiosny do jesieni pomiędzy Nowym Warpnem i Altwarp kursuje tak zwany prom, czyli nieco przerobiony dawny kuter lud Maten. W kwietniu, maju oraz we wrześniu do początku października kursuje według pozasezonowego rozkładu jazdy czy też pływania. Natomiast już od 20 maja tych kursów jest więcej, zaczyna się taki sezon, ale tak jak widać trzeba też uważać na poszczególne dni tygodnia. Bilet dla osoby dorosłej to 5 euro, ale rower jest liczony osobno, również 5 euro, a w przypadku e-bike'a jest to 7,50. Jak widać, obowiązują tu ceny wprost proporcjonalne do ładowności jednostki. Nie jest to duży statek, więc każdy gram i centymetr się liczy. A tak trochę bardziej serio, to przed wakacjami w okolicach południa nie było najmniejszego problemu przy wypływaniu z Nowego Warpna. Na pokładzie były nieliczne osoby, natomiast z Altwarp lud Maten przypłynął już pełny. I oczywiście warto nadmienić, że w tej cenie biletu macie oczywiście załadunek, albowiem mili panowie sprawnie umieszczają i mocują na pokładzie rowery. I oczywiście dobrze jest ściągnąć sakwy przed samym zaokrętowaniem. Rejs trwa około 10 minut i w tym czasie kuter przemierza nieco ponad kilometr przesmyku, gdzie po południowej stronie mamy jezioro Nowowarpieńskie, a po północnej Zatokę Nowowarpieńską. Co ciekawe, przez kilkaset lat Stare i Nowe Warpno były takimi bliźniaczymi miasteczkami, osadami powstałymi jeszcze w średniowieczu, a ruch między nimi, mówiąc metaforycznie, nigdy nie ustawał. Oba Warpna były na tyle zżyte, że mieszkańcy po na przykład większych pożarach czasem tymczasowo przenosili się z jednej osady do drugiej. Po zakończeniu II wojny światowej granica polsko-niemiecka odcięła oba miasteczka od siebie. Pomimo tego, że wschodnie Niemcy były w teorii bratnim państwem socjalistycznym, to w praktyce granice wówczas były strzeżone z pełną surowością. Gwałtowna zmiana przyszła wraz z latami 90. W 1996 otwarto, a jakże, morskie przejście graniczne, bo urzędowo znajdujemy się na wodach morskich i korzystając z istniejących różnic ekonomicznych, pełną parą ruszyła turystyka zakupowa, albowiem celem pasażerów były sklepiki wolnocłowe umieszczone na kursujących tu statkach. Jeśli wierzyć ogólnikowym statystykom z tamtego okresu, rocznie zakupowych pasażerów był aż 1 milion. Oczywiście z konwencjonalną, nazwijmy to, turystyką nie miało to nic wspólnego. Nie przyniosło też żadnych trwałych inwestycji, ani nie wypromowało walorów rekreacyjnych okolic. Wraz z likwidacją strefy wolnocłowej interes
umarł śmiercią naturalną i po gigantycznym ruchu pasażerskim nie pozostał najmniejszy nawet ślad. Dzisiaj i Nowe Warpno już inaczej wygląda niż 20 lat temu i sama turystyka rowerowa też inaczej wygląda, nawet na tle samej ostatniej dekady. A my właśnie dopływamy do portu Waldwarp, a przed nami jeszcze kilka atrakcji i to całkiem nieodległych. Port Waldwarp ma zdecydowanie inny klimat niż nowowarpieńska przystań. Tutaj wszystko jest trochę bardziej wymieszane. Biała flota, marina dla prywatnych jednostek sąsiaduje z kutrami i zapleczem rybackim, a tuż obok mamy też miejsce dla kamperów. Samo Altwarp ma bardziej taki charakter wiejski. Nowe Warpno jest małym miasteczkiem z bardzo zadbaną centralną częścią, ale to Altwarp robi na mnie wrażenie takiego bardziej wszechstronnego turystycznie. Ale zaplecze rybackie, czyli gdzieś tutaj można spróbować jakiejś przekąski rybnej. No i pytanie, czy miejscowa fiszbuła to taki bardziej wyrób marketopodobny, jaki na przykład czasami trafia się na uznamie, czy też raczej jest to miejscowy rarytas? Patrząc po opiniach internetowych, ale też kierując się tak zwaną intuicją własną, wygląda na to, że po opuszczeniu portu swoje pierwsze kroki należy skierować do Gregorshafen Bistro. I pomijając bardziej rozbudowane dania, możemy tu oczywiście za 4 euro sztuka skosztować bułeczki z Matiasem. Lub za 5 euro takiej ze smażoną rybką. Bułka ze smażoną rybką jest bardzo godnym fishburgerem. Całkiem sycącym, całkiem poprawnym. Ale smakowo to Matias jest wręcz obłędny. Nie wiem skąd pochodzi, czy jest prosto z wody, z kutra, czy też nie obchodzi mnie to. Jest po prostu przepyszny. No dobra, to trzeba to teraz jeszcze jakoś trochę rozchodzić. No bo jakoś tak bardzo, tak od razu, zaraz, po takich smakołykach, no to jeździć dużo się nie chce. A i okazja ku temu jest bardzo dobra, gdyż nie więcej niż kilkaset metrów od portu możemy wdrapać się na wydmę śródlądową. Ale spokojnie, nie jest to duży obiekt. Nie jest wysoko, wystarczająco na tyle, żeby ze szczytu móc podziwiać widok na przesmyk między jeziorem nowowarpieńskim, resztą zalewu i Nowe Warpno, no i też wystarczająco na tyle, żeby po rozkoszach podniebienia zanadto się nie zmęczyć. Same wydmy, chociaż niewysokie, bo osiągające w porywach 15 metrów nad poziomem morza, rozciągają się na obszarze około mniej więcej 2,5 km i są ewenementem w tym regionie. Leżą nie bezpośrednio przy akwenie, ale w niewielkim oddaleniu i to w dodatku leżą nie w części głównej zalewu, tylko okalają właśnie jezioro nowowarpieńskie. No dobra, ale jedźmy już w końcu. Wystarczy już gastroatrakcji, plażowania na piachu, pływania i innych relaksacji. W końcu jesteśmy na rowerze i musimy kręcić kilometry. A tychże kilometrów z Altwarp do Warsin, czyli do punktu, gdzie spotkamy ten w pełni lądowy wariant trasy wokół zalewu, tychże kilometrów jest 7. I w całości, zaraz po wyjechaniu z obszaru zabudowanego Altwarp, w całości ta trasa wiedzie wydzieloną drogą rowerową o bardzo dobrej jakości nawierzchni.
początkowo malowniczo falującej na niewielkich wzgórzach okalających Altwarp, a po jakichś około 3 kilometrach ta droga się wyprostowuje i prowadzi już prosto przez nadzalewowy sosnowy las. Ale jeżeli jeszcze nie czujecie się na siłach, żeby nabijać dziesiątki kilometrów wokół zalewu, to mam dla Was jeszcze jedną rozleniwiającą propozycję. Otóż w przesiłku Altwarp, jeżeli dobrze tłumaczę Altwarp Siedlung, w miejscu, gdzie wypatrzycie brukowany zjazd do osady, można, a nawet trzeba, skręcić, żeby się dostać do niewielkiej, ale bardzo urokliwej, dzikiej plaży już nad otwartym zalewem. Przed wakacjami zazwyczaj pustawa z bardzo płytkim zejściem do wody moim zdaniem jest jednym z najciekawszych plażowych miejsc na całej pokomplikowanej linii brzegowej Zalewu Szczecińskiego. No to teraz, jak już wiecie, jak dotrzeć na główny szlak, to mogę Was już tutaj zostawić na tej plaży, prawda? Na tyle, na ile chcecie zostać. Jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy esencjonalny fragment okołozalewowy, to zostawcie bardzo proszę łapkę w górę. A ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas dzisiaj razem i żegnam się, ale tymczasowo oczywiście, bo do następnego razu. Do zobaczenia, cześć!